Wczoraj nastąpiła pierwsza awaria, mianowicie tłumik się pulta, bo się odkręcił, będę naprawiał. Potrzebny jest nam do tego zestaw części z Leroy Merlin w postaci nakrętków, podkładków i dystansu blokującego. Sytuację utrudnia sprawę, że tłumik jest gorący. Jak to się mówi, tupa zbita, nie kupiłem jeszcze śruby, ale może. Idę dokupić śrubek, bo sytuacja jest taka, że będzie ciężko, bo już tak zasypiała, że się nie chce wkręcać. W motocyklu marki Honda skończyły się z tyłu klocki hamulcowe. Tu na załączonym obrazku można zobaczyć, jak bardzo nie ma już klocków. Następowało tutaj tarcie metal-metal. Nikt nie przypuszczał, że stanie się to tak szybko, że już w połowie podróży po Rumunii. Dzięki pomocy bardzo uprzejmych kolegów z Rumunii w wielu różnych sklepach motocyklowych, w których tych klocków nie mieli, ostatni zadzwonił do swojego kolegi z warsztatu, który takie klocki ma. Klocki te będą teraz wymieniane w trybie natychmiastowym, po to bym mógł ruszyć w stronę Transalpiny. Zobaczymy, czy operacja się powiedzie. A tu już wiszą nowe klocki. Jak widać, jest ich dużo. Po udanej akcji wymień sobie klocki z tyłu, dzięki uprzejmości dużej ilości ludzi w Sibiu, którzy zorganizowali pomoc i nie skasowali za to jakichś nieziemskich pieniędzy i jeszcze wykonali usługę w trybie natychmiastowym. Przemieszczam się dalej, tradycyjnie polami i lasami, w stronę Transalpiny. Przekraczam właśnie piękne góry. Tradycyjnie już zresztą goni mnie burza. Tym razem mnie goni, a nie jadę prosto w nią, więc może jest szansa, że jej uniknę. Hamulec hamuje. Temperatura jest optymalna. Jest idealnie. Może się dzisiaj Transalpinę uda podbić, a może nie. Nieuchronnie zmierzam w stronę Transalpiny przez fenomenalną drogę przez las. Widoki zaczynają być niezłe. Wysokość prawie 1800 metrów. Deszczyk oczywiście lekko popaduje, ale nie zraża mnie to. A na górze, tam w oddali, to widać nawet śnieg. W tej części gór jest już trochę ruchu terenowo-motocyklowego. Tak jak przez poprzednie 12 dni w samych górach nie spotkałem nikogo, czy tam może pojedynczych ludzi gdzieś. Tak dzisiaj już spotyka się. Są jakieś tu ekipy crossowe, dzidujące przez las, ekipy terenowe. Jest lekki ruch w interesie. Jestem właśnie na szczycie szosy zwanej Transalpiną. Po raz drugi w życiu. Tym razem motocyklem. Jest mega. Są i transalpińscy Janusze, którzy 3 lata temu robili dla nas kawę.
Widoki są nieziemskie, jest dużo więcej śniegu niż ostatnio. Jadę jeszcze chwilę pocieszyć się zakrętami i będę później przemierzał te połoniny inną drogą. Inną, dużo bardziej offroadową. Teraz jestem na prawdziwym szczycie Transalpiny. Wysokość 2145 metrów. Dotarłem do pułapu chmur. Jak widać, nie widać. Chmury dosłownie przewalają się nad drogą. Nie będę zjeżdżał Transalpiną w dół. Będę jechał tak zwaną drogą strategiczną. Bezdrożami po szczytach. Jadę teraz tak zwaną drogą strategiczną, która odbija od Transalpiny i ciągnie się zboczem sąsiedniej góry w absolutnie nieopisanie fenomenalny sposób. To jest najlepsze miejsce, jakie chyba było na tej trasie do tej pory. Transalpina ciągnie się tam wierzchołkiem, grzbietem, widać poruszające się pojazdy. I zjeżdża tam daleko, aż za górę, w stronę kolejnej miejscowości. Ja poruszam się tutaj terenami dzikimi. Zobaczymy, co czeka mnie za zakrętem. Droga ciągnie się w nieskończoność po szczytach. Tradycyjnie goni mnie burza. Grzmi fest, więc muszę jechać dalej. Dzisiaj mam chyba dzień awarii, bo urwany tłumik, który udało mi się samemu naprawić, skończone klocki hamulcowe, które w ostatniej chwili wymienił mi mechanik w Sibiu. Mega dzięki dla niego. Tuż przed wjazdem na Transalpinę ukręciła mi się linka prędkościomierza, co nie byłoby w zasadzie tak problematyczne, bo szybkość, powiedzmy, że nie jest aż tak kluczowa, ale problem polega na tym, że rzeczony motor marki Honda nie posiada wskaźnika paliwa. Na podstawie wskazań z licznika szacuję, ile paliwa zostało w baku. Teraz będę musiał tylko bazować na danych z GPS-a. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jadę dalej po Grzmi. Goni mnie burza i nie ma przejazdu. Szukam objazdu przez górę, ale zawalone śniegiem. Muszę zjechać aż tam na dół. Tam gdzieś. Szukam objazdu.
Jest godzina 20:12. Zjechałem już z Transalpiny szosą strategiczną i właśnie przemieszczam się przez jakiś super magiczny wąwóz o mega stromych, skalistych ścianach. Nie wiem, czy film to w jakikolwiek sposób oddaje. Może jeszcze uda mi się znaleźć jakieś fajne miejsce na nocleg. Zobaczymy.